Niektórzy twierdzą, że dla firm prowadzących działalność stacjonarną najważniejsza jest lokalizacja. No i oczywiście bardzo łatwo podać dowody na poparcie tej tezy. Jeżeli masz kawiarnię w centrum miejscowości turystycznej, to wiadomo, że przyciągniesz klientów. Ale na pewno znasz z własnego doświadczenia przykłady takich firm, które wcale nie mają najlepszej lokalizacji, a mimo to przyciągają wiernych klientów. Na przykład Plac Bema we Wrocławiu to nie jest jakieś bardzo spektakularne i atrakcyjne miejsce, a działa tam od lat mała, lokalna piekarnia, do której codziennie ustawiają się kolejki. Ta piekarnia działa od 30 lat. Pytanie brzmi, jak przyciągnąć klientów do lokalnej firmy, jeżeli otwierasz ją dzisiaj? Mała wielka firma. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania. Zaprasza Marek Jankowski. Dzień dobry, witam w odcinku numer 329. To jeden z serii odcinków wakacyjnych, przekrojowych, w których prezentuję najciekawsze fragmenty rozmów, które już kiedyś pojawiały się w małej wielkiej firmie, ale jestem pewien, że odkryjesz dzięki tym przekrojowym odcinkom takie rozmowy, których jeszcze nie znasz. W tych wakacyjnych odcinkach nie ma nowych recenzji książek, wrócą po wakacjach, a dzisiaj zajmiemy się odpowiedzią na pytanie, jak promować lokalny biznes. Gdybym miał lokalną firmę, to pierwszą rzeczą, jaką bym zrobił, jeżeli chodzi o jej promocję, byłoby pewnie założenie wizytówki Google, bo to bardzo prosty sposób, żeby właściwie z dnia na dzień zacząć docierać do nowych osób. Zwłaszcza, jeżeli skorzystamy przy tym z rad, którymi bardzo hojnie dzielił się w małej wielkiej firmie człowiek, który napisał o wizytówkach Google całą książkę, a nazywa się Seweryn Pietrucha. To, co warto pamiętać, myślę na samym wstępie, to, że Google robi wszystko właśnie poprzez dodawanie nowych funkcji, żeby ta wizytówka była jak najbardziej bogata w treści. Tak? Mówi się po angielsku, że w kontekście lokalizacji wizytówek Google, że Google is your new homepage, czyli Google to jest twoja nowa strona domowa, tak, że Google'owi zależy na tym, żebyśmy my tak naprawdę wpisując zapytanie w jego wyszukiwarkę, od razu mieli wszystkie te informacje podane niemal na tacy, tak, i żebyśmy już nie musieli przechodzić na przykład na stronę internetową, żeby tam gdzieś tych informacji poszukiwać. Także oprócz tych podstawowych informacji, o których powiedziałeś, nazwy, adresu, numeru telefonu i godzin otwarcia, możemy dodać szereg innych informacji i też jeszcze myślę warto powiedzieć właśnie propos tych godzin otwarcia. Wbrew pozorom spotykam dużo firm w mapach Google, które działają typowo stacjonarnie, na przykład są salonem czy sklepem, a tych godzin tam nie ma. W związku z tym to jest bardzo istotne pod kątem klientów. Tak? My jako klienci, w dzisiejszych czasach wszyscy są zagonieni, nie chcemy mieć takiego doświadczenia, gdzie jedziemy przez pół miasta, bo mamy nadzieję, że ta firma jest jeszcze otwarta, a później na miejscu okazuje się jednak, że już jest nieczynne. Tak? I to też podpowiadając, to jest pierwszy czynnik do tego, żeby otrzymać negatywną opinię od klienta, tak? Który gdzieś tam z emocjami po prostu czeka pod drzwiami i czy też znalazł godziny otwarcia na wizytówce, ale okazało się, że one już są nieaktualne. Tak? Że te aktualne to są na stronie internetowej, a te na wizytówce po prostu już nie. W związku z tym warto dbać o takie drobne, by się wydawało, elementy jak godziny otwarcia. I też z punktu widzenia pozycjonowania, czy w ogóle tego, że nasza wizytówka nie zostanie zawieszona, należy dbać o to, żeby wszystkie te informacje, które na wizytówce się znajdują, były jak najbardziej spójne z innymi miejscami, w których są opublikowane w internecie. Czyli jeśli jest to na przykład strona internetowa, jest to Facebook, są to inne wizytówki w innych serwisach typu Panorama Firm, Targeo, Zoom i szereg innych, to należy robić wszystko, żeby to doświadczenie klienta było jak najlepsze, czyli żeby on po prostu nie zastanawiał się, czy na naszej stronie to są te godziny aktualne, czy na przykład na wizytówce, tak? Dużo więcej na temat wizytówek Google dowiesz się z 310 odcinka Małej Wielkiej Firmy. Seweryn mówił tam o opiniach, kategoriach, zdjęciach, statystykach i tak dalej. Gorąco polecam. Google to jedna sprawa, druga to oczywiście Facebook. To jest pewnie też jedno z pierwszych miejsc, które przyjdzie Ci do głowy, kiedy myślisz o promocji lokalnej firmy. Jak powinien wyglądać fanpage lokalnej firmy na Facebooku?
Pytałem o to jakiś czas temu redaktorkę naczelną czasopisma i serwisu Sprawny Marketing Katarzynę Granup-Szkodę. Przede wszystkim zaczynamy od tego, że musisz mieć kategorię lokalnej firmy. Kategoria lokalnej firmy daje naprawdę dzisiaj bardzo dużo możliwości. Oprócz tego, że możesz ustawić takie proste rzeczy typu godziny otwarcia, tak, że jak ktoś wejdzie na Twoją stronę, to będzie wiedział, czy ten dentysta teraz przyjmuje, czy ta knajpa jest teraz otwarta, no to oprócz tego też Facebook nam troszeczkę pomaga, tak, czyli my mamy tam też opcję tego, żeby ktoś na przykład zostawił nam recenzję. I zauważyłam, że są takie teraz kwestie, że wystarczy, że się ktoś oznaczy w jakimś miejscu, czyli powiedzmy, ja bym była w pizzerii Maxroy, tak, przykładowo, i oznaczyłam się w tym miejscu, no to w tym momencie rzeczywiście z kolejnego dnia mogę dostać od Facebooka powiadomienie: byłaś w tej pizzerii, zostaw recenzję na stronie. Czyli w pewnym sensie Facebook odrabia za nas część roboty, tak? My nie musimy pisać do klientów: cześć, zostaw nam recenzję. Oczywiście, jak napiszemy, to może mieć jeszcze większy efekt, natomiast Facebook też nam pomaga. Więc to jest już pierwsza rzecz, która rzeczywiście jest bardzo istotna. A druga rzecz to jest nie tylko do firm lokalnych, ale ogólnie, żeby robić dobry fanpage na Facebooku, trzeba mieć przemyślany, spójny sposób komunikacji. Czyli nie może Twój fanpage wyglądać na tej zasadzie, że przyjdzie właściciel firmy, przyjdzie pan prezes, pani prezes i powie: o, byłam na super targach, albo nie wiem, coś się działo, wrzuć moje zdjęcie z tej imprezy. Okej, ale pytanie, czy masz to wcześniej w strategii komunikacyjnej i co to daje Twoim fanom? Jeżeli byłaś na targach, jeżeli coś się fajnego dzieje, no to w tym momencie pokaż, co tam ci ludzie mogli z tego wyciągnąć, a nie po prostu takie suche informacje. Jeżeli chcę wykorzystywać w moich reklamach jakieś pomoce wizualne, jakieś zdjęcia, to lepiej użyć pięknych zdjęć jakichś stokowych, czy dać zdjęcia rzeczywiście z mojej firmy robione telefonem, które jakościowo, no okej, one są prawdziwe, ale jakościowo nie wyglądają tak zachęcająco. Znaczy tak, jeżeli chodzi o zdjęcia ze stoka, to nawet mamy taki fanpage na Facebooku, Dziwny Pan ze stoka. I to jest taki fanpage z takim panem typowym, siwym, tak, który się szeroko uśmiecha białymi zębami. I to nam pokazuje, co ludzie o tym myślą. Czyli rzeczywiście zdjęcia stokowe nie budzą w tym momencie już żadnej wiarygodności i takich fanpage'y ludzie nawet nie lubią. Były w zeszłym roku zresztą robione badania w Polsce na temat tego, co najbardziej ludzi irytuje na Facebooku. I tam, co mnie bardzo ucieszyło, największa liczba osób odpowiedziała, że błędy językowe, czyli to jest to, co rzeczywiście gdzieś tam jest na pierwszym miejscu. Natomiast na drugim czy trzecim miejscu były właśnie sztuczne zdjęcia, które po prostu są niewiarygodne dla odbiorcy. Także to na pewno. Natomiast jeżeli chodzi o nasze zdjęcia, to tak, robimy samodzielnie. Możemy robić te zdjęcia nie w perfekcyjny sposób, natomiast mimo wszystko troszeczkę też się postarajmy dla tych fanów, że jeżeli one nie są perfekcyjne, no to chociaż niech będą ciekawe. Niedawno widziałam też bardzo fajny fanpage prowadzony przez mały food truck, mały lokalny food truck, który jeździ po prostu po okolicy, się w różnych tam miejscach, na różnych imprezach ustawia. I oni działają trochę podobnie jak w naszej branży Rahim Black, czyli po prostu jest ta budka z tym food truckiem i zawsze robią sobie selfie ze swoimi klientami. Oczywiście prosząc klientów o zgodę na to zdjęcie. I to też jest bardzo fajne, bo dzięki temu ten fanpage to nie jest w zasadzie tylko zdjęcia tych hot dogów, czy hamburgerów, czy cokolwiek oni robią, tylko pokazanie: zobaczcie, my jesteśmy na imprezach, ten food truck żyje, my naprawdę lubimy to, co robimy. I w tym momencie, co z tego, że te zdjęcia są czasami robione o 21 z komórki i nie jest takie światło, jak być powinno, dzięki temu, że są tam po prostu, mówiąc kolokwialnie, uśmiechnięte gęby, no to ten fanpage gdzieś tam będzie na pewno wzbudzał większe emocje niż siwy pan ze stoka. Więcej o promowaniu lokalnej firmy na Facebooku w rozmowie z Kasią w odcinku 171. Jeszcze jeden pomysł na wykorzystanie internetu, tym razem do promocji rodzinnej firmy ogrodniczej. Tym pomysłem jest content marketing i ten przykład, o którym za chwilę usłyszysz, jest o tyle ciekawy, że początkowo ten content marketing, to dzielenie się wiedzą, miało promować taki lokalny, stacjonarny biznes, a ostatecznie doprowadziło do tego, że firma rozwinęła się o działalność online. Jak do tego doszło, opowiada Michalina Trempała z firmy Zielone Pogotowie. Mój brat właśnie mi zaczął mocno suszyć głowę, wręcz mi coachować, że właśnie teraz takie najbardziej popularne i takie najbardziej przykuwające uwagę na Facebooku to są filmiki. Że zdjęcia zdjęciami, teksty tekstami, ale filmiki to jest coś takiego przyszłościowego, tak? Na czym wszyscy się teraz skupiają.
albo po prostu gadają do kamery, albo coś pokazują i takie tam różne rzeczy, więc żebyśmy my też jakby to wdrożyli u siebie. I byliśmy na ogródku, to było chyba w czerwcu, byliśmy na ogródku naszego znajomego i tam wiadomo, pielęgnowaliśmy ogródek, przycinaliśmy trochę, pracownicy robili chodniczki, trochę roślin dosadzaliśmy i tata zauważył pod murkiem różę, którą stwierdził, że zaszczepi, czyli ją uszlachetni. I mi się wtedy lampka zapaliła i mówię, to poczekaj, to nagramy to. No mieliśmy oczywiście tylko telefon komórkowy, tak? Nie mieliśmy mikrofonu, ale mieliśmy telefon. I mówię, no to nagramy to. Tata się trochę zestresował na początku, ale mówi, dobra, no okej, czemu nie? Spróbujemy. I nagraliśmy, wrzuciliśmy na Facebooka. I na początku głównie skupiliśmy jakby swoją działalność taką w mediach społecznościowych tylko na Facebooku, ponieważ to tam bardzo szybko zaczęło rosnąć. Jakieś takie lepsze efekty były na początku na Facebooku. I to się spodobało. Należeliśmy też do pewnych grup zainteresowań, czyli no głównie skupionych właśnie na ogrodach, gdzie udostępniliśmy ten filmik. I przez to nam wzrosło właśnie kilku obserwujących, co nam się bardzo spodobało, no bo mieliśmy 200, które się utrzymywało, nie wiem nawet ile lat, ale no kilka lat się utrzymywało i jakaś tam obecność w targach, jakieś fajne zdjęcia, nigdy nic tam nie przyciągnęło, a taki filmik jednak przyciągnął kilku chociaż obserwujących. Więc no, pojawiły się jakby później pomysły na kolejne filmiki i kolejne tematy, które moglibyśmy pokazać. Tak, tylko że poczekaj, bo jeżeli wy, wtedy jeszcze firma, no przede wszystkim żyjąca ze sprzedaży usług, zaczynacie poniekąd zdradzać branżowe tajemnice, no to nie tylko na tym nie zarabiacie, ale wręcz odbieracie sobie chleb. Czyli no, gdzie tu biznes w całym tym przedsięwzięciu? No tak się tylko wydaje. No, na początku oczywiście tak robiliśmy też inne rzeczy. No, dalej jakieś takie małe realizacje staraliśmy się robić. Ja starałam się pozyskać tych klientów na projektowanie. Więc wiadomo, no to nie był od razu nasz zarobek. To nie jest takie proste, nie? Nagrasz jeden filmik i już z tego masz pieniądze. No niestety nie. No ale jakiś tam zasięg rośnie, tak? Ktoś inny się o nas dowiaduje. I jest to prostsze właśnie w zdobywaniu tych obserwujących, którzy później mogą stać się po prostu naszymi klientami. I było takie myślenie, że właśnie, że przez to, że będziemy mieć więcej obserwujących, to oni zamówią u mnie projekt, tak? Albo zaproszą tatę do tego, żeby przyjechał i im coś powiedział, co by trzeba było zmienić, tak? Albo jaką roślinę posadzić gdzieś. Więc w pewnym momencie, no, ale zauważyliśmy, że to wcale tak nie jest, nie? Że to nie jest tak, że jak nam rośnie liczba obserwujących, to momentalnie mamy więcej klientów. Jednak trzeba ich ciągle zachęcać do czegoś, coś im dać, co oni mogą po prostu kupić. Bo jeżeli nas lubią, zaczynają obserwować, chwalą, że to jest fajne i tak dalej, no to my też zacznijmy na tym zarabiać, tak? Przełóżmy to na lajki na złotówki, jak to mój brat wtedy mówił, nie? Przełóżmy lajki na złotówki. I pojawiły się płatne konsultacje, wpadliśmy na pomysł warsztatów ogrodniczych. Później, teraz na początku roku wydaliśmy pierwszy poradnik ogrodniczy, który bardzo dobrze się sprzedaje, znaczy bardzo dobrze, no my jesteśmy zadowoleni póki co, jakby chcemy, żeby się bardziej sprzedawał, ale jesteśmy i tak zaskoczeni tym, jak został przyjęty i planujemy kolejne. I dopiero teraz tak naprawdę mi też rośnie liczba, dopiero teraz po takim czasie, czyli to no, nie cały rok, ale dopiero teraz tak naprawdę od tego roku widzę, że też no, wzrosła mi liczba zleceń na projekty, co mnie bardzo cieszy. I to małe i duże, więc naprawdę taki różny zakres. No ale jest to dużo pracy i dużo pomysłów też, które w międzyczasie, no bo to wstawianie filmików to nie jest tylko jedno. Trzeba to później wykorzystać. Przez to, że tyle osób zaczyna Cię obserwować, trzeba to w jakiś sposób wykorzystać, tak? Czyli wykorzystać to, że oni chcą Ciebie oglądać i być może chcą coś od Ciebie kupić. Cała rozmowa z Michaliną w odcinku 216 na temat przechodzenia od działalności stacjonarnej do działalności w internecie. Nagraliśmy tę rozmowę 2 lata przed koronawirusem, a okazuje się, że dzisiaj jest nawet bardziej przydatna niż wtedy.
Wiele innych odcinków tego podcastu też tak ma, dlatego je przypominam. Mówiliśmy o działalności promocyjnej w internecie, o Google, o Facebooku, o content marketingu. Czas teraz na działalność poza internetem. W 256 odcinku Małej Wielkiej Firmy moim gościem była Dagmara Habiera, specjalistka od visual merchandisingu. Visual merchandising to jest takie działania, czy zestaw takich działań, w których chodzi o to, żeby nasz sklep, czy placówka usługowa były tak urządzone, tak wyglądały, żeby samym swoim wyglądem i wystrojem, organizacją przestrzeni zachęcać do kupowania. Posłuchaj, jak to się robi. Jeżeli już mamy sklep, który słabo funkcjonuje, to pierwsza rzecz, od której trzeba zacząć, to jest to, żeby zadbać o to, żeby nas było widać z ulicy. To znaczy o dobre oznaczenie, czyli logotypy nad wejściem i tak dalej, tak? Czyli ten branding. Druga rzecz, bardzo dobre oświetlenie witryny. O tym niestety, ale bardzo często przedsiębiorcy zapominają. Inwestują mnóstwo w fantastyczną podłogę w sklepie, w piękny design wnętrza sklepu, ale tego sklepu nie widać z ulicy, bo na witrynie wiszą dwa takie, cienkiej jakości kinkiciki z Ikei i te dwa kinkiciki z Ikei, z całym szacunkiem, uwielbiam Ikeę, nie mam nic do nich, natomiast tam są produkty zdecydowanie więcej to są produkty do używania w domu niż do prowadzenia biznesu, chociaż oni też tutaj próbują zagospodarować ten obszar. Natomiast oświetlenie, jeżeli nie mamy oświetlonego sklepu, no to w jaki sposób my mamy zmotywować tego konsumenta, żeby wszedł do sklepu? Czyli pierwsza podstawowa rzecz, witryna musi być bardzo dobrze oświetlona, tak, żeby było rzeczywiście ją widać. Nie można robić czegoś takiego, z czym się spotykam, że na przykład przedsiębiorca mówi, przecież jest jasno, to po co ja mam oświetlać witrynę, tak? Przecież cokolwiek widać. Ale prawda jest taka, że jeżeli witrynę mamy nieoświetloną, to jest tak tyle odbija się w tej szybie, tak? Że tak naprawdę w ogóle nie widzimy produktów. Druga, bardzo, jeżeli mogę, pytać o jedno. Jasne. Nie, no to jakby... się rozpędza. Witryna okej, oświetlenie super, proszę dalej, cena, no bo witryna to jest coś tak, aha. Cena na witrynie, tak? Nie można z klientem bawić się w ciuciubabkę i wychodzić z założenia, że ja nie wystawiam cytat, tak? Od niektórych przedsiębiorców. Ja nie wystawiam ceny na witrynie, bo niech klient będzie miał motywację do tego, żeby wejść i zrobić zakupy u mnie. Prawda jest taka, i to badania też z psychologii zachowań konsumenta, to już jest taki inny trochę obszar, mówi o tym, że jeżeli ja nie widzę cen, jakie są w sklepie, to nie chcę podejmować ryzyka tego, że wejdę do sklepu i usłyszę cenę z kosmosu, tak, na przykład, i będę miał takie, będę się czuł niekomfortowo, tak. Bo nagle się okaże, że mnie nie stać na ten produkt. Wiesz o co chodzi? Tak, a to jest, powiem ci, to jest dokładnie to, o czym ja rozmawiałem lat temu, kilkanaście, z właścicielem pensjonatu w Kudowie. I to był człowiek, który przyjechał tam w ogóle z innego regionu Polski, tam zdaje się żonę miał z tamtych terenów, o ile pamiętam, i przeprowadził się tam i tam otworzyli pensjonat. I on zaczął wtedy w internecie podawać ceny za pokoje. I mówi, ja namawiam tych wszystkich ludzi, że my wszyscy powinniśmy tak działać. Dlatego, że ludzie zaczynają, wtedy to były jeszcze raczkujące sytuacje, ale mówi, zaczynają szukać noclegów przez internet i jak ten człowiek nie widzi ceny, to on mniej chętnie zarezerwuje, on nie zadzwoni do mnie zapytać o tę cenę. A wszyscy ci dookoła mówią, ale jak? Jak ja pokażę te ceny w internecie, to konkurencja będzie wiedziała, jakie mam, a konkurencja i tak wie. Ale to ludzie zobaczą, że jest za drogo. No to jak zadzwonią i zapytają, to też będzie dla nich za drogo, jeżeli to będzie ta sama cena. No więc to kompletnie nie ma sensu. Cena jest bardzo istotną informacją przy podejmowaniu zakupu i ułatwia klientowi wybór, bo on widzi, stać mnie, nie stać mnie. I załatwione. Co więcej, Marku, też jest jeszcze bardzo ważna kwestia, że nawet jeżeli mnie nie stać, a ja zakochałam się w tej torebce na przykład, tak, bo tam kobiety to takie miłości miewają, romanse z różnymi produktami, to ona zrobi wszystko, żeby nas zbierać na tą torebkę. Rozumiesz, o co chodzi? Tak? Bo oczywiście, jeżeli to jest tam
w miarę w zasięgu, tak, jakimś tam finansowym, tak, to zrobi wszystko, żeby uzbierać na tą torebkę lub po prostu powie, to jest marka jakaś mega premium, jest poza moim zasięgiem. Ja uważam, że trzeba grać, takie są czasy, że z naszym klientem, tym, który tak naprawdę powoduje to, że my możemy prowadzić biznes, jeżeli jesteśmy właścicielami sklepów, trzeba grać fair i trzeba po prostu mówić o tych cenach, tak? Żeby powiedzieć, mamy w tej cenie produkt, w tej cenie produkt. Jest tak, że można różne sobie strategie, to właśnie tu ja ciągle będę wracać do tego tematu, z tej strategii, tego planu i można sobie ustalić, że na przykład w jednym tygodniu dajemy troszkę droższe produkty, tańsze produkty, albo miksujemy droższe z tańszymi, jeżeli to jest na przykład, nie wiem, jakaś ekspozycja produktów na manekinie, jeżeli to jest odzież, tak? I pokazujemy tak jakby różne poziomy cenowe, które są dostępne w sklepie, ale trzeba też zauważyć jedną rzecz, że sklep i tak musi posiadać tak jakby jakiś obszar, musi być określony przedział cenowy, to nie może być równocześnie sklep ekskluzywny i dyskont. Dokładnie, że to musi być po prostu jeden określony taki przedział cenowy i w tym przedziale cenowym pokazujemy coś za 250 i za 450, tak? I to będzie gdzieś bo to są produkty powiedzmy tam do 500 zł do kupienia w tym sklepie. I to jest i klient powinien wiedzieć, jakie są ceny. A ten argument dotyczący tej konkurencji, o której powiedziałeś, ja też się bardzo często z tym spotykam, bo ktoś mówi, bo moja konkurencja będzie wiedziała, a mam z tym samym towarem asortyment w sklepie, będzie wiedziała i zrobi tam 5 zł taniej. Tylko właśnie, że ja zawsze tłumaczę przedsiębiorcom, że właśnie chodzi o to, żeby nie bić się tutaj na tą cenę i wchodzić w tą, strategię tego czerwonego oceanu, tylko mieć wypracowane i mieć pomysł na to, jak ja się chcę komunikować z tym moim klientem, także przez media społecznościowe i inaczej budować tą relację, bo nie ściągać tylko tych klientów, którzy chcą kupić w niższej cenie produkty, tak? Bo to taki klient nielojalny jest. Lepiej jest budować, lojalność z tym, lepiej jest budować sobie sieć klientów, którzy będą lojalni, będą regularnie przychodzili i robili zakupy w sklepie. Moim zdaniem każdy, kto ma sklep albo punkt usługowy, działa stacjonarnie, powinien posłuchać rozmowy z Dagmarą Habierą w całości. To był odcinek 256, a w odcinku 255 rozmawiałem z inną specjalistką, która również pomaga sklepom stacjonarnym rozwijać się, zdobywać klientów, lepiej zarządzać finansami, magazynem i skuteczniej sprzedawać. Tą specjalistką jest Agnieszka Socha. Ludzie, którzy mają jakiś czas biznesy, im się wydaje, że już wszystko wiedzą. Że nie ma rzeczy, po które można sięgnąć, że nie ma się jak rozwijać, że to pewnie wszystko jest przereklamowane, bo tyle tego w sieci, po prostu z każdej strony, tylko tu się ucz, tam się ucz, tu bądź lepsza, tu rób Facebook Live'y, tu po prostu jeszcze Instagram. Ludzie się też czują przytłoczeni, że tego jest tak dużo. Nie potrafią wybrać tego kanału, którym mogliby się gdzieś tam komunikować ze swoimi klientami i nie chcą się uczyć. Czasem zwyczajnie nie chcą się uczyć. Nie mają odwagi przyznać się do tego, że gdzieś się zatrzymali i jak tak jechali tym maluszkiem, tak dalej tym maluszkiem pyr do przodu. Nie? I oni jadą, Marek, bo oni jakby jadą. Ja nie mówię, że nie jadą, natomiast jadą słabo. Tak? Stąd z tym się spotykam, że tak jak mówię, nie liczą, nie komunikują się, żyją jeszcze z takim poczuciem, że łaskę trochę robią czasem, klientowi, przyszedł, tak słucham, jakby tak, w czym można pomóc, już taki w ogóle pretensjonalny głos, tak? I klient wchodzi i ma wrażenie, jakby po prostu się cofnął w czasie, jakby po prostu w ogóle, PRL głęboki. I wydaje mi się, że to jest taka pułapka, bo wystarczy, tak jak powiedziałam wcześniej, że będzie pani Zosia i jeszcze robi live'y i w ogóle jest cała charyzmatyczna i ma pachnącą kawę. Rewelacja. Idę do niej, w ogóle nawet się nie zastanawiam, tak? Nawet jeśli tam będę miała taniej, bo to też jest coś, co mnie potem przeraża, że jedynym sposobem na przyciągnięcie tego klienta jest potem cena. Właściwie się potem okazuje, że tylko czekają, aż będzie promka, albo że będzie wyprz. Nie ma szans, żebyśmy kupili potem w cenach regularnych u tego sprzedawcy, bo on nie ma nic innego do zaproponowania.
Nawet przecież nie ja to też o tym mówię, słuchaj, naprawdę nie musisz mieć takiego jakiegoś wizjonerstwa w sobie jak Steve Jobs. Bez przesady, nie każdy się rodzi takim geniuszem, ale poszukaj w sobie czegoś, co możesz dać ludziom więcej niż niska cena. Na pewno to masz, tylko pogrzeb trochę, sprawdź, bo tam pewnie coś jest. Nie? Byłam w zeszłym roku, bo to już mamy nowy rok, pod koniec zeszłego roku w jednym ze sklepów, w którym właścicielka do zakupów dodaje ręcznie przez siebie zrobione, wiesz, mydełka i takie kosmetyki naturalne, które kompletnie nie mają związku jakby z produktem, który sprzedaje, bo my często jesteśmy w takiej pułapce, że nam się też wydaje, że to wszystko musi być powiązane. Absolutnie nie, naprawdę możemy tym ludziom zaoferować zupełnie coś innego, co spowoduje, że tym bardziej nas zapamiętają, bo sobie pomyślą, kurczę, w ogóle się tego nie spodziewałam tam. Tak? I ona mówi o tym, wkładając produkt do reklamówki, że proszę bardzo, tutaj jest dla pani takie przeze mnie zrobione, ręcznie zrobione przeze mnie, siedzę wieczorem i tak jak oglądam jakiś serial, to sobie to tam dziergam, tak? I to jest dla pani. I to mnie zachwyciło. Ona jakby ma swoją jakąś dodatkową pasję i przerzuciła tę pasję jeszcze w dodatku na biznes. To było coś, co mnie zachwyciło. I była ona dla mnie też taką inspiracją, bo ja jak ty też nagrywam podcast, że ja też właśnie wymyśliłam jakieś takie, wiesz, kilka sposobów na to, jak zachwycić klienta przy kasie, bo to jest ważne. My musimy wychodzić nie tylko zadowoleni, my musimy wychodzić tak, żeby po prostu, żebyśmy byli zachwyceni, wiesz, i do tego trzeba dążyć i to mi się super spodobało i natychmiast jakby w ogóle była niesamowicie inspirująca dla mnie. Więcej wskazówek od Agnieszki w 255 odcinku Małej Wielkiej Firmy, a podsumowując wszystko, o czym dzisiaj mówiliśmy, są takie 3 obszary, o których warto pamiętać i zwrócić na nie uwagę, kiedy chcesz promować biznes lokalny. Po pierwsze, chodzi o ułatwienie klientom znalezienie ciebie i sprawdzenie opinii na twój temat. Możesz do tego wykorzystać Google albo Facebooka. Jeżeli wchodzisz w content marketing, chcesz się dzielić wiedzą w internecie, to dołóż do tego również sprzedaż online. Wtedy lepiej na tym wyjdziesz, bo okazuje się, że content marketing świetnie wspomaga właśnie tę internetową gałąź działalności. Druga sprawa to jest wystrój tego miejsca, do którego klienci przychodzą. Chodzi o to, żeby ten wystrój nie onieśmielał klienta, tylko zachęcał do kupowania. I trzeci element to jest obsługa. Taka obsługa, dzięki której twój klient poczuje się zauważony i doceniony. Linki do wszystkich odcinków, które cytowałem w tym odcinku oraz prezent do pobrania znajdziesz w notatkach na maławielkafirma.pl/329. Zapraszam do subskrypcji Małej Wielkiej Firmy w twojej ulubionej aplikacji z podcastami. Paweł z Konina nie zasubskrybował i zapomniał spakować na urlop białe skarpety, które tak świetnie pasują do jego ulubionych sandałów. Włącz subskrypcję, a nie przegapisz nowego odcinka Małej Wielkiej Firmy już za 2 tygodnie. Trzymaj się, na razie.